Serdecznie zapraszam do odcinka 9 Wiatr z Zachodu pod tytułem Wieczny Dłużnik. W poprzednim 8 odcinku opowiedziałem o wydarzeniach poprzedzających bitwę pod Waterloo. W tym odcinku opowiem, w jaki sposób Rothschildowie przejęli kontrolę nad Wielką Brytanią. Wielka bitwa pod Waterloo zadecydowała o losach cesarza Francji Napoleona I. Dwie najważniejsze postacie tej bitwy to francuski cesarz Napoleon I i hrabia Wellington, głównodowodzący angielskiej armii. Krwawa bitwa, która rozegrała się 18 czerwca 1815 roku na przedmieściach Brukseli, była najważniejszą bitwą nie tylko dla Napoleona czy jego przeciwnika Wellingtona, ale również dla klanu Rothschildów. O bitwie pod Waterloo pisze Song Hongbin, autor cyklu książek Wojna o pieniądz. Nie było to jedynie starcie na śmierć i życie pomiędzy armiami Napoleona i Wellingtona, ale również wielka gra o olbrzymie pieniądze, do której przystąpiły rzesze inwestorów. Zwycięzcy mieli zgarnąć zyski, jakich świat dotąd nie widział. Przegrani zaś ponieść potworne, wręcz niewyobrażalne straty. Istotne było przede wszystkim, kto wygra bitwę pod Waterloo. W przypadku klęski Wellingtona ceny obligacji rządu Wielkiej Brytanii spadłyby na łeb na szyję, a w przypadku jego zwycięstwa poszybowały ostro w górę. Podczas gdy obie armie zwarły się w śmiertelnej walce, pracowici szpiedzy Rothschildów zbierali precyzyjne informacje pochodzące z poufnych źródeł obu walczących stron, mogące dać wskazówki na temat dalszego rozwoju sytuacji. Rothschildowie nie tylko finansowali w formie lichwiarskich pożyczek zarówno armię francuską, jak i angielską, ale mieli szpiegów po obu stronach konfliktu. O zmierzchu bitwa była rozstrzygnięta i jeden z agentów Rothschildów, Rothward, był naocznym świadkiem klęski Napoleona. Dosiadł konia, pogalopował do portu i pomimo sztormowej pogody zapłacił fortunę 2000 franków za przewiezienie go do Anglii. Wkrótce wyjaśnił się powód pośpiechu agenta Rothschildów. Wczesnym rankiem Rothward dotarł do Folkestone na brytyjskim wybrzeżu, gdzie oczekiwał go osobiście Nathan Rothschild. Nathan pośpiesznie otworzył kopertę, rzucił okiem na raport z pola bitwy, następnie wskoczył na konia i popędził na londyńską giełdę. Tak więc na polach pod Waterloo ginęli żołnierze zarówno po stronie francuskiej, jak i angielskiej. Ale druga wojna, na której prym wiedli Rothschildowie, rozgrywała się na londyńskiej giełdzie. Tam główną postacią nie był ani Napoleon I, ani hrabia Wellington, ale żydowski bankier Nathan Rothschild. O wydarzeniach na giełdzie pisze Song. Na londyńskiej giełdzie Nathan odegrał po mistrzowsku aktorską rolę gracza, obserwując spokojnie panikę i chaos panujący na giełdzie z powodu nieznajomości wyniku bitwy. Było słychać głosy na parkiecie. Rothschild wie, Rothschild wie, Wellington przegrał bitwę. Nathan spokojnie dał znak swoim ludziom, którzy zaczęli wyprzedawać wszystkie jego angielskie obligacje. Działania Rothschilda wywołały panikę. Ludzie stracili resztki zdrowego rozsądku i zaczęli również wyprzedawać swoje obligacje. W ciągu kilku godzin szaleńczej wyprzedaży obligacje rządu Wielkiej Brytanii zamieniły się w stertę śmieci. Okazuje się, że Rothschildowie nie tylko opłacali ogromną armię agentów, ale również armię giełdowych maklerów. Wyprzedaż obligacji angielskich przez Nathana Rothschilda była tylko grą pozorów, manipulacją mającą wywołać panikę i wciągnąć naiwnych inwestorów w śmiertelną pułapkę.
Oto jak wyglądał drugi akt gry aktorskiej Nathana. Nathan obserwował te wydarzenia z najwyższą obojętnością. Nagle w jego spojrzeniu pojawił się subtelny błysk. Tym razem sygnał, który Nathan dał swoim ludziom, był zdecydowanie inny. Otaczający go maklerzy błyskawicznie ruszyli do stołów transakcyjnych, rozpoczynając skup wszystkich obligacji rządu Wielkiej Brytanii, na jakie zdołali natrafić. 21 czerwca 1815 roku o godzinie 23 przybył do Londynu długo oczekiwany wysłannik lorda Wellingtona, Henry Percy, z wiadomością. Po trwającej 8 godzin bitwie wielka armia Napoleona została doszczętnie rozbita, tracąc ponad 1/3 żołnierzy. Francja była na kolanach. Anglia poznała tę wiadomość o całą dobę później niż Nathan Rothschild. W taki perfidny sposób Nathan Rothschild zdołał powiększyć swój ogromny majątek ponad 20-krotnie i za jednym posunięciem stał się największym wierzycielem rządu Wielkiej Brytanii. Od tego momentu rodzina Rothschildów zdobyła pełną kontrolę nad emisją obligacji rządowych i Bankiem Anglii. Jednym słowem, Wielką Brytanię od co najmniej 1815 roku nie rządzi rząd angielski ani angielska królowa, ale superbogata żydowska rodzina Rothschildów. Oto kilka wniosków dotyczących klanu Rothschildów. Wniosek pierwszy. Pod koniec XIX wieku rodzina Rothschildów dzięki swojej przebiegłości i zdolnościom robienia interesów zdołała założyć banki w 5 najważniejszych miastach Europy. Wniosek drugi. Dzięki sprawnie działającej siatce agentów i szpiegów Nathan Rothschild oszukał w 1815 roku swoich konkurentów na giełdzie londyńskiej. Powiększył ogromny majątek rodziny ponad 20-krotnie i uczynił z Wielkiej Brytanii wiecznego dłużnika. Wniosek trzeci. Od 1815 roku Rothschildowie przejęli pełną kontrolę nad emisją obligacji rządowych Wielkiej Brytanii i Bankiem Angielskim. Wniosek czwarty. Działania żydowskich bankierów spowodowały, że los gospodarczy Wielkiej Brytanii znalazł się pod ścisłą kontrolą klanu Rothschildów. Nie ulega wątpliwości, że potężny klan żydowskich bankierów, kontrolujący rząd i gospodarkę Wielkiej Brytanii, wpływa również na wojnę za naszą wschodnią granicą. Wkrótce po rozpoczęciu operacji wojskowej Federacji Rosyjskiej 24 lutego 2022 roku doszło do wielokrotnych prób zakończenia konfliktu traktatem pokojowym. Pokojowe plany Ukrainy z Federacją Rosyjską ujawniły odkryte dokumenty. Amerykański dziennik The New York Times opublikował całość projektu traktatu ukraińsko-rosyjskiego z kwietnia 2022 roku. Dokumenty powstały podczas sesji negocjacyjnych, które odbyły się kilka tygodni po rozpoczęciu wojny, od lutego do kwietnia 2022 roku. Na początku kwietnia 2022 do Kijowa przybył ówczesny brytyjski premier Boris Johnson, który przerwał rokowania pokojowe. Można więc zadać pytanie, na czyje polecenie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przerwał rokowania pokojowe w kwietniu 2022 pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską. Odpowiedź jest prosta. Na polecenie klanu Rothschildów, który na każdej rozpętanej z premedytacją wojnie robi od ponad 200 lat swoje intratne żydowskie interesy. Operacja wojskowa pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską nie jest żadnym wyjątkiem od reguły. Bogatych lichwiarzy, którzy mają w garści między innymi rząd Wielkiej Brytanii. Nie można również wykluczyć, że nad żydowskimi bankierami sprawuje kontrolę tajna ponadnarodowa organizacja,
która organizuje m.in. spotkania klubu Bilderberg czy wcześniej Okrągłego Stołu. Serdecznie zapraszam do internetowej księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, która została założona 1 stycznia 2026 roku. Aby wejść do księgarni, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać jedno słowo zamazaneobrazy.pl. Książki oferowane w księgarni autorskiej Zamazane Obrazy nie są dostępne w żadnej innej internetowej księgarni w Polsce, zachowując swoją autentyczność i unikalność. Zapraszam do księgarni i zakupów. Pozdrawiam, autor. Na tym zakończę odcinek 9, w którym opowiedziałem, kiedy i w jaki sposób Wielka Brytania stała się wiecznym dłużnikiem żydowskiego klanu Rothschildów. Serdecznie zapraszam do odcinka 10 pod tytułem Testament.